na początek chciałbym, żebyś się tak krótko przedstawił i powiedział w dwóch dosłownie słowach, kim jesteś i co robisz. Jestem jednym z współzałożycieli Ponad. Jest to firma, która zajmuje się, świadczy usługę lotniczą opartą o FPV i kamery filmowe. Jest to, myślę, że odpowiedź na potrzeby rynku kręcenia trochę innego podejścia i zbliżenia się coraz bardziej do subiektu, do tematu, który filmujemy, w sposób, który dla produkcji optymalizuje koszty. Czyli po prostu wychodzimy z technologii platform latających dedykowanych do kamery RED, do kamer GoPro. Te platformy wcześniej były używane bardzo mocno w wyścigach dronowych. Teraz zostały przekształcone, rozwinięte i od jakiegoś czasu mamy możliwość kręcenia czy niedostępnych lokalizacji, czy zbliżenia się do zdjęć, w których zazwyczaj barierą wejścia były koszty, bo żeby śledzić z dużą prędkością samochód, następnie z niego odbić do jakiegoś landschaftu, patrzeć na przykład naturę. Wcześniej należało zbudować bardzo duży setup, wziąć follow cary, ramiona, zwykłe drony. Teraz możemy to robić przy pomocy właśnie takiej platformy, gdzie pilot widzi z pierwszej osoby to, co kręci, czyli już nie patrzy na ekran, tak jak się to dzieje przy tradycyjnych No właśnie, dużych bo dronach. gwoli wyjaśnienia wspomniałeś o FPV, czyli First Person View i to jest to Tak, właśnie dokładnie o czym dokładnie. To mówisz, jest czyli widok z rozwinięcie tego pierwszej sztuki. osoby. Tak, i tutaj pilot staje się po części operatorem kamery, bo to on widzi dokładnie swoimi oczami, co kręci. Dzięki zastosowaniu tej technologii jest dużo bardziej precyzyjny niż ten duży, tradycyjny dron, ponieważ jest się w stanie wciskać w jakieś małe przerwy, jest w stanie przelatywać bardzo blisko tych obiektów, które są w naszym zainteresowaniu. Jakbyś tak powiedział pokrótce, skąd w ogóle ten pomysł? Jak trafiłeś akurat w tą dziedzinę, akurat w film i potem w dronowanie? Bo pewnie to nie od razu były drony, podejrzewam, tylko najpierw pewnie był film bardziej, a potem właśnie z kranów pewnie przesiadłeś się na drony, dobrze zgadłem? Nie, zupełnie nie. Ja raczej, moja rodzina i ja od w sumie małego dziecka przy stole już słuchałem historii pilotów transatlantyckich. Bardzo dużo było tych pilotów, tych ludzi związanych z lotnictwem w moim życiu od początku. Czyli Ale lotnictwo masz we krwi, można powiedzieć trochę. no, można tak to nazwać. Natomiast nie związałem się z tą branżą, nie związałem się z tą dziedziną, a zaraz po studiach zacząłem robić w branży filmowej, najpierw telewizyjnej, później bardziej reklamowej. W międzyczasie przekształcił się, internet bardzo mocno się rozwinął, więc przekształciliśmy to z telewizyjnego w jakieś wirale, w filmy do internetu. No i w pewnym momencie, kiedy zacząłem się interesować dronami, zrobiłem dokumenty instruktorskie, coraz bardziej interesowałem się właśnie filmowaniem z tych dronów, ale powodowało to dużo większe ograniczenia niż myślałem, a FPV jest taką odpowiedzią, nową technologią, którą właśnie chciałem rozwijać i znalazłem wspaniałych wspólników, którzy są bardzo doświadczonymi ludźmi z reklamy, wiedzą na temat strategii, produkcji czy wizerunku, bo tak gdzieś tam podzieliliśmy się w naszym zespole. No i z samego latania też, no bo to jest kluczowe w sumie dobrego pilota mieć. Tak, natomiast staramy się dobierać pilotów, tak jak zresztą rynek robi to z operatorami, że jeden operator lepiej kręci samochody, inny lepiej robi pakshoty czy zupę lejącą się w 2000 klatek, więc pilotów też dobieramy raczej pod projekty i pod wymagania klienta, jakie stawia przed nami klient. Czyli to nie jest tak zawsze, że potrzebny jest wyścigowy droniarz, czasami jest potrzebny taki cinematic droniarz, nazwijmy go. Dokładnie, no każdy ma też inną ekspresję, każdy ma inną wrażliwość, każdy co innego lubi, więc naszym zadaniem, również moim zadaniem jest wyłowienie tego z pilota, czym się interesuje, w czym dobrze się czuje i wtedy kierowanie go do odpowiednich projektów. Jakbyś powiedział jeszcze w dwóch słowach, jak wygląda przygotowanie do takiego, planowanie takiego nagrania, no bo to inaczej się zupełnie planuje niż nagrania kamerowe, gdzie kamery są statyczne, czy na jazdach, czy na kranach. Tutaj musimy myśleć kubaturowo bardziej chyba, tak? W sensie to jest, Dokładnie, trzeba tą wszechosiach. przestrzeń, no właśnie. Tak. Więc to jest chyba inaczej. Nie ma też pewnie za dużego doświadczenia w naszej branży, no bo wcześniej nikt nie kręcił całych materiałów tylko z drona, tak jak właśnie teledysk, o którym zaraz porozmawiamy, więc przygotowania są pewnie nieco inne.
Tak, i tutaj właśnie pojawiają się kompetencje ponad, ponieważ my tłumaczymy ten język pilotów na język reklamowy. Jesteśmy pomostem między tymi dwoma gałęziami, a przygotowanie zaczyna się od przede wszystkim bezpieczeństwo jest naszym priorytetem, ponieważ latamy jednak ciężką platformą, te kamery są również ciężkie. Droniarstwo podlega niemalże pod to samo prawo lotnicze, pod które podlegają samoloty pasażerskie, więc to jest dosyć mocno obwarowane różnymi zasadami, nie tylko bezpieczeństwa, ubezpieczenia i w ogóle latania na odpowiednich wysokościach, w odpowiednich warunkach. Więc rozpoczynamy planowanie od sprawdzenia w ogóle możliwości, czy da się tam latać, na jakich warunkach. Następnie przygotowujemy coś, co nazywamy flight planem, czyli cały treatment reżyserski bądź pomysł reżysera, który został wymyślony i narysowany na storyboardach, przekładamy na możliwości dronowe. Czyli staramy się jak najbardziej dopasować ten obrazek, tak żeby był płynny i żeby był w tym timingu, żeby te nasze ujęcia były dłuższe, bo FPV daje taką możliwość niemontowania pewnych rzeczy, że nie trzeba się przebijać, tylko w związku z tym, że dron jest bardzo szybki, on pokonuje tą przestrzeń w sekundy, więc jesteśmy w stanie po prostu robić dłuższe ujęcia i planujemy po prostu je do przodu. Czyli zaczynamy od jakiegoś subiektu, jesteśmy w stanie zmienić lokalizację bądź zmienić to, co filmujemy w ramach jednego ujęcia. I to jest nasza taka podstawowa duża praca na początku, czyli przetłumaczenie tego języka filmu, tego, co potrzebuje od nas reżyser, na język pilota i doprowadzenie do tego, żebyśmy wiedzieli dokładnie, w jaki sposób mamy przelecieć tą lokalizację. Następnym krokiem jest dokumentacja. I dokumentację wykonuje się na małych dronach, zazwyczaj z kamerami sportowymi, bo dzięki temu możemy sprawdzić dwie rzeczy. Czy to, co wymyśliliśmy w ramach flight planu jest wykonalne, jest możliwe do wykonania w rzeczywistości, w rzeczywistych warunkach. I czy się zgadza pewnie z wizją osoby, która Dokładnie. robiła ten storyboard, czy tam... Dokładnie tak. I również tutaj powiem w imieniu pilota, sprawdzamy to, czy wszędzie jest odpowiedni zasięg. Czy on po prostu... W sensie, czy nie straci zasięgu w goglach. Czy nie straci zasięgu w goglach, czy nie straci łączności z dronem, który może ulec wtedy zniszczeniu, czy po prostu spaść. To porozmawiamy teraz o jednej z większych realizacji, czy nie wiem, czy największej, zaraz sam się zresztą wypowiesz o niej, czyli teledysku Męskiego grania i Ciebie też bardzo, która była zrealizowana w EC1 w Łodzi. Więc pierwsze pytanie brzmi, jak tam wyglądały przygotowania, bo to jest bardzo duży obszar. Tam lataliście pod wiaduktami, w tunelach, w hali maszyn, w tej głównej sali. Praktycznie zwiedziliście dronem cały ten obiekt, można powiedzieć. Ciężki temat do zrealizowania i potem do przekazania w czymś, co wygląda w zasadzie jakby było jednym ujęciem zrobione. Mówiąc szczerze, jak pierwszy raz to obejrzałem, byłem zafascynowany absolutnie i próbowałem znaleźć, gdzie są te cięcia. Więc jak przygotowania wyglądały tam? Pewnie to był dosyć duży projekt? Tak, to był bardzo duży projekt. Było tam zaangażowane bardzo dużo osób, które miały bardzo odpowiedzialne zadania. To, co wyróżniało ten projekt, to było właśnie ten moment preprodukcji, czyli przygotowań i dokumentacji. Mieliśmy dwie dokumentacje, mieliśmy kilka prób, próbowaliśmy się oddzielnie do niektórych ujęć, czyli na przykład przed zdjęciami przetestowaliśmy sobie ostatnie ujęcie, czyli wybuch rakiet, żeby oblecieć je, żeby wiedzieć wcześniej, jak zachowują się po prostu jak się zachowuje ta pirotechnika, Jaką będzie kubaturę zajmowała, tak? Dokładnie. Żeby nie trafić w środek wybuchu. Tak, chociaż odporność tych platform i zadziwiająca odporność kamery Komodo pozwala być bardzo blisko tego i nie uszkodzić tej techniki. Więc tak jak wspomniałem, bardzo długo się próbowaliśmy. A później na miejscu lataliśmy, ponieważ zdjęcia były zaplanowane na końcówkę dnia, na Magic Hour, Blue Hour, to staraliśmy się po prostu jak najbardziej przećwiczyć te ujęcia z kolejnymi dołożonymi elementami. W momencie, kiedy została postawiona scenografia, przeleciliśmy się raz, kiedy były już oświetlone te plany, przeleciliśmy się drugi raz, widzieliśmy przed każdą sekwencją, na co musimy uważać, żeby stało się to po prostu jak najbardziej przewidywalne i żeby zoptymalizować ten czas na planie, bo podczas tych 2 dni zdjęciowych, które realizowaliśmy, było sporo pracy, natomiast to było bardzo, bardzo fajne i bardzo ciekawe wyzwanie. Wspomniałeś o kamerze Komodo, to jest kamera RED bodajże, tak? To jest RED.
I ona była zainstalowana na dronie, który był wcześniej, czy żeście go robili specjalnie pod tą kamerę, czy to jest bardziej konstrukcja?